Cześć internecie, tutaj Patryk Mierzejewski. I Kamil Powałowski, a to jest podcast Kod na biegunach, gdzie wspólnie rozmawiamy o tematach IT z naszej programistycznej perspektywy. No a dzisiaj pogadamy o pracy zdalnej. Jedziemy. Cześć Kamil. No siema. Okej, to dzisiaj będziemy sobie gadać o pracy zdalnej. I powiedz, dlaczego ten temat wybraliśmy. No, to pytanie jest tendencyjne. Po prostu pytanie jest tendencyjne, bo wiecie, co się wydarzyło rok temu i przez to ta praca zdalna, z tego, że kiedyś to było taki jakby przywilej, każdy mógł się pochwalić, ja mogę pracować zdalnie, pracuję z domu, stała się przez pandemię dla wielu obowiązkiem. I to takim obowiązkiem niezbyt wesołym, bo nagle połowa rodziny zostaje w domu, nagle dzieci też zostają w domu, mają zajęcia zdalnie i nagle okazuje się, że mieszkanie robi się za małe albo że pracownicy w ogóle nie są przygotowani do pracy zdalnej, do pracy z domu. I dlatego właśnie chcieliśmy o tym temacie trochę porozmawiać, no i może dać kilka rad z naszej perspektywy, ponieważ ty już całkiem długo pracujesz z domu. Mnie bardziej właśnie ta sytuacja pandemiczna zmusiła do pracy z domu, bo wolę pracować z biura. I dlatego byśmy tutaj chcieli wam, drodzy słuchacze, opowiedzieć trochę o tym temacie. Więc Patryk. Tak, i ta w sumie praca z domu dotknęła głównie tych pracowników biurowych, nie? I to jest ten problem, że nie każdy jest dostosowany. Ja znam wielu ludzi, którzy pracują przed komputerem i nienawidzą pracy z domu. No po prostu nie mogą tak pracować i to jest taka jakaś blokada, że po prostu nie potrafią tak funkcjonować i marzą o powrocie do biura. I to nawet ludzie, którzy nie mają dzieci, no bo często to jest taki ogranicznik, że po prostu masz przedszkole w domu, nie masz jakby gdzie się zamknąć, nie masz osobnego pokoju, gdzie się zamkniesz, mówisz, tata pracuje, proszę nie wchodzić, zamykasz się na klucz i tam pożar może się dziać po drugiej stronie drzwi, a ty sobie w spokoju możesz pracować i siedzieć na spotkaniach, a tu tak nie jest i to właśnie jest duży problem, z którym się dzisiaj zmierzymy i powiemy, jak my pracujemy, jak to się zmieniało przez czas. Jako że mamy tutaj dość spore doświadczenie i ten cloud zawsze było otwarte na pracę zdalną, więc podzielimy się naszymi doświadczeniami i kilkoma wskazówkami, co można sobie zakombinować, żeby pracowało się z domu lepiej. Okej, no to zaczynamy. Kamil, jako że jesteś mniejszym zwolennikiem pracy zdalnej, wolisz przychodzić do biura, to powiedz, jakie są największe właśnie problemy i jak sobie z nimi poradziłeś. Tak, ja myślę, że to są takie problemy w tej pierwszej takiej fazie, jeśli ktoś zostaje przeniesiony na home office, na pracę z domu, to powinien zadbać o te technikalia swojej pracy w domu. No i jeden z takich punktów jest na przykład to, żeby posiadać zewnętrzny monitor. Wielu z nas ma laptopy do pracy, ale jeśli pracujemy i piszemy na klawiaturze laptopa, to musimy pochylać głowę bardzo nisko. Jest to nieergonomiczny sposób siedzenia, nie jest to dobre dla naszego kręgosłupa. Tak, i im jesteś wyższy, tym bardziej się musisz pochylać, tym bardziej cierpisz. Więc zewnętrzny monitor ustawiony na odpowiedniej wysokości, bo jeśli go ustawimy na podłodze, to nam niestety nie pomoże, ale zewnętrzny monitor ustawiony na odpowiedniej wysokości może na przykład zdziałać cuda dla naszego kręgosłupa. Okej, i pewnie następnym punktem to już wszyscy wiedzą, jak już mamy monitor, to warto mieć też fotel, krzesło porządne. Siedzenie w kuchni też na dłuższą metę nie jest przyjemne, więc już widziałem takie ciekawe setupy, więc nie powiecie mi, że nawet w małym mieszkaniu nie da się jakiejś przestrzeni na pracę wygospodarować, bo widziałem takie cuda, takie mikrosetupy, które jednak były oddzielone, że to się da zrobić i
jak chcecie, to zaczepcie mnie na Twitterku, ja wam nawet mogę podesłać takie zdjęcia, że się da. I to zdjęcia z Polski, z Warszawy, z Poznania, zewsząd, że nawet w polskich warunkach IKEA zdziała cuda. Tak, ważne, ale no, najważniejsze, żeby był to wygodny fotel, nie jakieś krzesło z kuchni, nie jakiś taboret. Ja też nie wiem, czy taboret to nie jest poznańska gwara, ale no nie jakiś mały stołek, coś takiego, tylko wygodny fotel, na którym będziecie mogli siedzieć. Tak, najlepiej jakbyście się mogli całymi plecami oprzeć, też oprzeć głowę. Super, jakby miał właśnie jakieś wsparcie dla odcinka lędźwiowego, bo po 8 godzinach to człowiek ma dość. Także to jest kolejny punkt, który należy sobie odhaczyć, im dłużej się pracuje z domu. I właśnie już pogadaliśmy sobie o tej osobnej przestrzeni i to jest bardzo ważne nie tylko jakby z wygody pracy, ale też chyba trochę ma duży wpływ na psychikę i jakby taki problem, z którym mamy w pracy zdalnej, czyli oddzielenie jakby kiedy pracujesz, a kiedy już nie pracujesz, nie? Tak, bo dzisiaj w sumie warto może wspomnieć, że większość tej wiedzy, którą tutaj się z wami dzielimy, pochodzi też z książki Remote Davida Hanerman Hansona i Jasona Frieda, tak? Dobrze? Tak. Dobrze, DHH i Jason Fried, czyli założycieli Basecampa. I właśnie oni nawet sugerują, że jeśli się wstanie rano, to żeby założyć buty, ubrać się tak, jak się wychodziło do biura i przejść do pokoju obok, żeby tam pracować. Czyli takie oddzielenie tego życia prywatnego, oddzielenie tego czasu, gdzie spędzamy czas wolny od tego czasu biurowego, nawet po prostu zrobić to w ten sposób. I oczywiście mam tutaj świadomość, że część osób może nawet nie mieć takiego pokoju, żeby go przeznaczyć na biuro, ale w tym momencie można wydzielić jakiś fragment pomieszczenia, gdzie stoi biurko, przy którym pracujemy i ono jest używane tylko do tego, a czas wolny spędzamy poza tym miejscem. Nie próbowałem jeszcze zakładać butów nigdy, wstając rano, ale to być może dlatego, że w biurze też chodzę w klapciach, w papciach. To też chyba takie trochę amerykańskie, że w Ameryce niby noszą buty w domach, a u nas jednak się tych zazwyczaj nie nosi i mamy jakieś kapcie. Tak. I może jeszcze jak już poruszyłeś temat referencji i właśnie DHH i Basecampa, to w Polsce bez biura też popularne jest Nozbe. Oni mają firmę tam od GTD, taka rozbudowana to-do lista i też właśnie pracują bez biura. Chyba mogę wam powiedzieć, że mają podcast, nie ma biura. Taki jest chyba nowy, całkiem fajny. Możecie posłuchać, jeżeli was interesuje właśnie ten temat pracy bez biura, nawet z perspektywy całej firmy, jak to można zorganizować, bardzo ciekawy content. Tak, no to mamy monitory, mamy fotele, mamy swoje miejsce. Z dalszych technikaliów na pewno mamy internety. Tak, internet i sprzęt do nagrywania. I sprzęt, tak. To może ty opowiedz coś o tym, bo masz więcej tego sprzętu na pewno. Tak, ja ze sprzętem, no pewnie bardzo dużo z nas lubi kupować jakieś technologiczne zabawki i też pewnie cały rynek się na to przedstawił, bo jeżeli śledziliśmy ceny kamer Logitecha, takich właśnie internetowych, to one tam się stały 2 czy 3 razy droższe niż normalnie, ale faktycznie dobry sprzęt to podstawa i należy tutaj zadbać o jakąś prezencję. Wydaje mi się, że ta pandemia dobrze zrobiła, że więcej ludzi się włącza na kamerki i jest już takie większe przyzwyczajenie, żeby się jakoś pokazywać i żeby to wszystko działało tak, jak powinno. To jest bardzo fajne, że ludzie się do tego przyzwyczaili. Ale tak jak już wspominałem z jednym z poprzednich odcinków, no to podstawa to jest, tak mówiliśmy, to są osobne słuchawki, żeby rozdzielić sygnał słuchawkowy od mikrofonowego, żeby nie było jakichś ewentualnych sprzężeń. Dobre laptopy to robią automagicznie, jak to mówią, i to fajnie wycinają, żeby nie było żadnych feedback loopów. Ale jeżeli to sobie oddzielimy fizycznie, to jeszcze lepiej działa. I kamera też fajnie zainwestować w
albo w zewnętrzną kamerę, która nas złapie w jakiejś lepszej jakości i z innej perspektywy, albo tak jak kiedyś wspominałem, na smartfony jest przynajmniej po kilka aplikacji na każdą platformę, żeby sobie zrobić z telefonu kamerkę internetową i to też działa dużo lepiej niż w przypadku kamerek wbudowanych w laptopy. A internet, no tu może jest właśnie pora pogadać z prowajderem internetowym, czy by nie można go było ulepszyć. Jak Kamil, słyszałem, że ty tam ostatnio właśnie upgrade'owałeś swój internet. Tak, ja zmieniłem internet stacjonarny na internet mobilny LTE i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo po prostu w mojej lokalizacji nie dało się światłowodu, a ten internet LTE jest bardzo szybki. Mam 1 terabajt danych miesięcznie, co bez problemu mi wystarcza. Więc są już rozwiązania. Kilka lat temu jeszcze i to mógł chyba być z tym nawet na problem. takie poważne życie, bo pamiętam, że jakieś streamy robiłeś Tak. wideo i pewnie Netflix też jest oglądany, więc to dane tam lecą i ten terabajt bez problemu ci starcza. Tak, wystarcza. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby zabrakło mi danych. Był 1 miesiąc, gdzieś już byłem bardzo blisko, ale nadal to starczyło, więc bez problemu wystarczy na zwykłe oglądanie telewizji, na pracę, na streamowanie, więc jak najbardziej można polecić. Myślę, że już są rozwiązania. Okej. Jedziemy dalej. Dalej mamy problemy już samej pracy, bo już chyba o technikaliach porozmawialiśmy każdych, ale dużym problemem pracy zdalnej jest to, że jest faktycznie zdalna i nie pójdziemy do kogoś i go nie poklepiemy: hej Kamil, pomóż mi, albo coś takiego. I nie mamy tej jakby synchroniczności, tak to się ładnie po polsku mówi, chyba tak. synchronicznej komunikacji, tylko jednak używamy wszędzie narzędzi asynchronicznych. Czytaj od znanych w całym świecie maili, poprzez właśnie teraz komunikatory internetowe typu Slack jest chyba tutaj królem. I Microsoft Teams. A teraz Microsoft Teams właśnie bardzo szeroko wchodzi pewnie we wszystkie takie biura, uczelnie. Tam, gdzie Microsoft siedział, to pewnie łatwo by było im sprzedać Teamsy, tym bardziej, że oni są tam świetnie zintegrowani i pewnie jakieś właśnie korporacje, które działają na Wordzie i Excelu, to pewnie działają właśnie na Teamsach. Także tutaj ważne jest, żeby przedstawić sobie to myślenie, że to jest komunikacja asynchroniczna i nie powinniśmy oczekiwać od kogoś, że odpowie nam zaraz. Nie traktujmy tego jako czat, że napiszemy do kogoś hej i czekamy, aż nam powie hej, co tam, i my mu powiemy: no słuchaj, bo jest sprawa i teraz jaka, albo to i to i to. Tylko właśnie, żeby od razu założyć, że ten nasz rozmówca nie odczyta tego tak i od razu i nam nie odpowie, tylko żeby założyć, że odczyta to kiedyś i od razu byśmy chcieli, żeby on miał pełen komplet informacji, żeby móc działać z danym zadaniem, nie? I tak do tego powinniśmy podchodzić. Są też właśnie firmy, które zdecydowały się całkowicie komunikować przez zadania i sobie robią jakieś tam, powiedzmy, tykety w Jirze i przypisują już zadanie, że takie i sobie rozmawiają w komentarzach, nie? Do tego można to posunąć, taką komunikację synchroniczną, ale warto właśnie pamiętać, żeby ta komunikacja tak wyglądała i wtedy łatwiej nam będzie łatwiej, bo od razu przedstawimy problem i zmarnujemy mniej czasu, i tej osobie, która ma z tym dealować, też będzie łatwiej, ma się tym zająć, też będzie łatwiej. No i chyba nie będziemy się tak stresować, nie? Bo jak już sobie przestawisz w głowie, że ta osoba może ci odpowiedzieć za pół godziny albo za 3, to się człowiek mniej stresuje i mniej przejmuje, a zawsze w krytycznych sytuacjach mamy telefon, możemy zadzwonić i jednak złapać ten kontakt synchroniczny, nie? Tak, ale to się, myślę, że rzadko dzieje tak naprawdę. Większość rzeczy da się jednak o te pół godziny czy o godzinę odłożyć w rozwiązanie. Ale rzeczywiście, jak zacząłeś to mówić, to mi się przypomniały te wiadomości: hej, jesteś? Tak, to takie zery chyba gadu. Albo... Nie mam.
Więc tak, napiszcie konkretnie o co chodzi, jak można pomóc, żeby druga osoba mogła od razu spróbować odpowiedzieć, ewentualnie będzie wtedy dopytywać o szczegóły, a nie o ogół Tak. problemu. Kolejną rzeczą jest kwestia spotkań i to nie wzięło się od wprowadzenia jakby szeroko zakrojonej pracy zdalnej. To kwestia spotkań to była pewnie od zawsze problemem, ale teraz się pewnie nasiliła. Są ludzie, którzy właśnie tylko się przełączają między spotkaniem a spotkaniem i tu jest ten problem, że często wielu ludzi mówi, że 70% tych spotkań mogłoby być e-mailem po prostu i komunikacją jednostronną. Dziękuję, do widzenia. Warto pomyśleć sobie o kosztach tych spotkań. Ile kosztuje zgromadzenie kilku ludzi w jednym miejscu, zajęcie ich wszystkich czasu, przygotowanie się do tego spotkania, jaki to jest koszt dla organizacji. Oraz myślę, że tutaj warto w końcu zainwestować trochę w facylitację tych spotkań, nauczyć się te spotkania facylitować, nauczyć się, żeby te spotkania faktycznie, jeżeli one już muszą być, to żeby one przynosiły jakąś wartość, żeby zawsze była agenda do tego spotkania, żeby zawsze były właśnie jakieś notatki z tego spotkania, jakieś to właśnie meeting notes i przede wszystkim, żeby były jakieś action pointy z tego spotkania. To chyba powinienem powiedzieć, że to jest najważniejsze, bo po co nam wtedy takie spotkanie, które nie pociąga za nim żadnych akcji i nie zobowiązuje nikogo do zrobienia niczego, to faktycznie no to nam jasno mówi, że to mógł być e-mail i naprawdę możecie śmiało z tym walczyć i kontestować. Jest wiele firm, które chyba już podchodzi, że mają taką politykę, że jeżeli spotkanie cię nie interesuje, to możesz z niego wyjść. Nie wiem, czy to jest tak, byłoby miłe na samym początku wychodzić ze wszystkich spotkań, które nas nie dotyczą i tylko na nich siedzimy albo powiemy 3 słowa, ale tak jest i naprawdę warto te spotkania redukować. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to powiedziałeś. Mogę teraz iść dalej, bo może ciągnąc właśnie dalej te tematy pracy zdalnej i produktywności w tej pracy zdalnej. Te wszystkie spotkania zabierają na ten czas takiej pracy w skupieniu, która też jest ostatnio super modnym tematem. Właśnie ta praca głęboka. Focus time? Coś tak, właśnie focus time. Jest bardzo dużo teraz narzędzi powstaje, które blokują nam jakiś czas w kalendarzu, żeby nam właśnie tych spotkań nie wrzucali, żebyśmy mieli faktycznie czas na robienie roboty, jak to brzydko mówią. I Kamil, coś byś chciał powiedzieć jeszcze o tej focus time, jak ci się to sprawdza? Stosujesz takie narzędzia różne? Testowałem aplikację Clockwise do kalendarza, która próbuje ustawiać spotkania tak, żeby stworzyć jak największe bloki tego czasu. No bo to można powiedzieć, że mamy pół godziny focus time'u, ale to tak naprawdę to jest żaden czas, bo my potrzebujemy czasem pół godziny, żeby się w ogóle z powrotem wbić w dany temat. Tak, chyba jakoś 1,5-2 godziny to jest chyba minimum. Tak. Więc testowałem taką aplikację. Amerykańscy naukowcy tak na pewno stwierdzili. Testowałem taką aplikację. Tutaj nie mogę powiedzieć, czy ona mi się sprawdza, czy nie, bo też myślę, że wszyscy wtedy by musieli używać, bo ona zarządza jakby spotkaniami, przenosi je, jeśli widzi, że może je sama ułożyć jakoś inaczej. Do takiego poziomu nie udało mi się tutaj jeszcze dojść, ale dzięki temu, że ją używam, widzę przynajmniej, że mam te bloki. One też pilnuje, żeby mieć jakiś czas na lunch, bo to też jest problem, a przy pracy w domu to jest nawet większy problem, bo czasem siedzimy ileś godzin i zapominamy o Bożym świecie, o tym, że trzeba coś zjeść, więc albo w drugą stronę, idziemy do lodówki i co pół godziny szukamy czegoś nowego w lodówce. No, też tak może być oczywiście, ale tak, to są już pewne narzędzia, ale jeszcze tutaj nie mogę powiedzieć, czy ono się sprawdza, czy się nie sprawdza. Potencjał jest bardzo duży. Ja z tego Clockwise też korzystałem i przestałem, bo jakoś tak bardzo dużo spotkań nie mam, którymi musiałbym zarządzać, ale z fajnych rzeczy, które tam były, to pokazywało ten taki chyba zmarnowany czas, jaki masz między spotkaniami, do którego do niczego
się nadawał i nic nie mogłeś z nim zrobić i to było takie uświadamiające, że widzisz ile masz tych dziur i tam nic nie zrobisz i tak i to jest taki zmarnowany czas do pół godziny i w ogóle bez sensu i po co to człowieku robisz. I to przynajmniej daje taką świadomość, żeby sobie to z głową te spotkania umawiać, nawet jeżeli nie dajesz temu clockwise'owi praw do zarządzania kalendarzem, to i tak fajnie ci to pokazuje, ile marnujesz i jak możesz mądrzej zarządzać tym swoim kalendarzem samemu i to pomaga, to fajnie uświadamia ludzi. Co jeszcze takiego miałem, ważnym tematem takim pandemicznym i związanym z pracą zdalną był dla mnie ruch, bo po chyba tym pierwszym lockdownie, po 2 miesiącach, to człowiek praktycznie nie wychodził z domu i po siedzeniu właśnie 8 godzin przed kompem, czy nawet więcej czasami, to się człowiek czuł jak kapeć i później to ewentualnie mogłem się zmienić z kapcia w glona, położyć na właśnie kanapie i oglądać tego Netflixa jedynie, bo człowiek nie miał energii do dalszego działania. Nie wiem, czy miałeś podobnie. Ja nie wiem, czy tak bo całe moje życie nie wygląda tak naprawdę, więc... No i ja sobie to w końcu spróbowaliśmy to jakoś rozwiązać i takim zakupem roku 2020 moim, to już wszystkim reklamuję, to była taka bieżnia pod biurko i sobie teraz mamy stojące biurka w ogóle i pod tym biurkiem jest szalona bieżnia. Oczywiście do tego trzeba mieć miejsce i tak dalej, ale nagle wiecie, że z ruszania się nic, bo jesteś zamknięty w chacie, to mogłem sobie kilka kilometrów przespacerować na takiej bieżni i to było bardzo spoko. To sama bieżnia jest tam tylko do chodzenia się nadaje, tam nie można biegać, jest taka tania i składana i fajna, mała, ale właśnie daje super możliwości i po prostu nawet teraz mam tak, jak mi się w ogóle nie chce i tam nie pochodzę nic, to czuję później różnicę jakby w poziomach energii, jak się w ogóle pracuje i mogę wam powiedzieć, że można programować i chodzić. To jest całkiem możliwe. No oczywiście na spotkaniach to można sobie to podkręcić, tam jakiś fajny, szybszy marsz dla ożywienia, ale bez problemu. Opierasz się na klawiaturze, więc nie ma tu żadnego problemu z pisaniem i jeżeli macie miejsce i narzekacie na brak ruchu, żeby wam to było wcześniej potrzebne, macie pozamykane siłownie, wszystko i nie można się ruszyć, to polecam. No a tak, ale tutaj nawet jeśli ktoś nie będzie go stać, czy uzna, że nie potrzebuje takiej bieżni, no to ważny jest ten ruch. To jest ten ważny punkt i Tak. można pójść po pracy na spacer, ale trzeba po prostu o tym pamiętać, trzeba tak się ruszać. trochę przekonać. Ja wcześniej tak nie lubiłem spacerować bez celu, że to tak zawsze jak gdzieś idę, to muszę mieć cel, że idę z punktu A do punktu B, żeby tam się przemieścić, coś zrobić. Ale może to, nie wiem, czy to pandemia, czy to po prostu starość człowieka dopada, że spacerowanie bez celu, tak dla spacerowania, dla odpoczynku, oczyszczenia umysłów też jest super i bardzo fajnie się sprawdza. No albo można dołączyć do związku przeciągania liny i wtedy można ćwiczyć inne rzeczy. Tak, też. możecie też to jest ostatnio... Albo to nie jest rada i tutaj się odcinamy od tego, co powiedziałem właśnie. Tak, Kamil ma znajomego, który się zapisał do Związku Polskiego Przeciągania Liny, żeby brać udział, żeby chodzić na siłownię. To był taki highlight ostatni. Dobra, to ja się postaram zmienić ten niefortunny temat, Tak. który zacząłem. Uciekajmy. I chciałbym też powiedzieć o tym, że no ta praca z domu to jest też pewien aspekt społeczny, który tracimy. Ponieważ idąc do biura zawsze spotykamy się z naszymi współpracownikami, widzimy ich, możemy pogadać przy ekspresie do kawy, porozmawiać, a zostając w domu najczęściej każdy myśli o tym tylko, żeby skończyć tą pracę i żeby się odciąć, wyłączyć komputer, no i gubimy ten kontakt, gubimy tego ducha zespołowego w pracy. Czy masz w sumie pomysły jakieś na jak sobie z tym radzić? Bo wiadomo, że nie da się tego na 100% naprawić, ale są pewnie jakieś pomysły. Tu myślę, że to jest problematyczny temat obecnie i można próbować dużo rzeczy, tylko że jakby
te interakcje właśnie w biurze były takie bardziej naturalne i tutaj zaskedżulowanie, ustawienie sobie spotkania o 13:15, że się wszyscy dzwonimy na kawę, to nie zawsze działa, bo to jest takie już wymuszone i może nie. Może zrobienie takiej opcjonalnej przestrzeni, w której można się spotkać i sobie pogadać tako, że nie wiem, hej, tu firma i sobie od 12 do którejś możemy tam, mamy taką wirtualną kuchnię, powiedzmy, i tam sobie siedzimy i możemy sobie zjeść i pogadać. Może jest fajnym rozwiązaniem, ale tu niestety nie znaleźliśmy takiego super rozwiązania, które by się dobrze skalowało, bo może w małych grupach to jeszcze idzie sobie to ustawić, ale jak mamy tutaj, nie wiem, takie coś byśmy mieli zrobić dla firmy 100-osobowej w górę, to już się robi problem i robiliśmy też dużo researchu na temat, jak to można rozwiązywać, jakie są właśnie metody spotkania, żeby można było się, nie wiem, fajnie dzielić w grupy, jakoś pogadać na różne tematy, ale też jednocześnie, żebyśmy, jak coś nas nie interesuje, to się możemy podłączyć do innej grupki. Do takiego idealnego narzędzia jeszcze nie znaleźliśmy. Nie wiem, no można robić pokoje na Discordzie. On jest taki, chyba na razie się wydaje z tych darmowych rozwiązań bardzo fajny, bo tam w darmowym właśnie planie można sobie bardzo tych dużo pokoi głosowych porobić. Tam się na każdym zmieści 15-20 osób i to jest kwestia jakby już później komunikacji, co się na jakim dzieje i można to jakoś tak rozwiązać, ale takich super rozwiązań, jakie bym chciał, to nie ma. Jak byłem na konferencji, to była fajna platforma konferencyjna Remo i tam się po prostu dołączało do 6-osobowych stolików, można było między nimi krążyć, jak powiedzmy na imprezie, albo jak w sumie na konferencji się przyłączasz, pogadasz z tymi i to fajnie wypadało, ale takiego toola do codziennej komunikacji jeszcze, przynajmniej jakiegoś sensownie darmowego albo mało płatnego nie widziałem. A ty widziałeś? Nie, właśnie nie, ale właśnie pomyślałem, że może wy znacie, Tak, jeżeli znacie, drodzy słuchacze. to Jeśli bardzo znacie, się to podzielcie, bo to rozwiąże pewnie nie tylko nasz problem, ale też wielu innych firm. Okej, to mamy coś jeszcze mamy, nie, Kamilo? myślę, że możesz zamykać temat. Zamykać. Jeszcze coś mam? Nie, to zamykamy. Nie wiem, jak zamknąć. Oj. Zamykam. Nie przygotowany z zamykaniem. Wiedziałem, to ja zamknę. Jak widzicie, posłuchaliście trochę o rzeczach, które zidentyfikowaliśmy, gdzie widzimy, że są pewne problemy związane z pracą zdalną. Podaliśmy kilka rozwiązań, podaliśmy kilka sposobów na poprawienie naszej sytuacji albo nawet na zrobienie jej taką naszą codziennością. I jeśli właśnie macie pomysły albo słyszeliście o rozwiązaniach, które by zasymulowały takie spotkanie grupowe dużo większej ilości osób, to podzielcie się z nami w komentarzu na YouTubie albo na social mediach. Patryk? Tak. No na social mediach i YouTubie. Pamiętajcie, że jesteśmy na YouTubie, pamiętajcie, że jesteśmy na każdej platformie podcastowej, jaką tylko sobie wymyślicie. A oczywiście lajkujcie, oczywiście subskrybujcie. Mnie możecie znaleźć na Twitterze pod @Mierzejowy, a Kamila. Kamil Powalowski. I to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Dzięki, do zobaczenia. Hej.